Dzień dobry. Jest 11 stycznia. Cały plan podróży za 1 000 000 zdjęć narodził się właśnie w tej kawiarence w centralnym Londynie. Po przyjeździe do Anglii natychmiast zacząłem szukać pracy, dosłownie wszędzie, nawet w McDonaldzie. W Anglii tak popularne jest picie kawy i herbaty, że najwięcej roboty znajdziesz właśnie w kawiarenkach, o ile masz jakieś doświadczenie. Ja nie miałem żadnego. Ostatnie lata spędzone w korporacji nauczyły mnie, jak sprzedawać wszystko wszystkim i to w każdy możliwy sposób. A teraz znalazłem się w Anglii z kompletnie podstawowym angielskim i jedyne co mogłem tu sprzedać to siebie, że potrafię wykonywać tą pracę. Zresztą co może być trudnego w robieniu kawy czy klepaniu kanapek i podawaniu ciasta? Trzeba było naściemniać w CV, którego i tak nie są w stanie sprawdzić, że mam wieloletnie doświadczenie nabyte w Polsce. Angielskie standardy tak bardzo odbiegają od naszych, że i tak wszystko muszą ci pokazać od początku. Udało mi się wynegocjować maksymalną ilość godzin, pracując na 2 etaty. Musiałem też uważać, żeby nie zarobić zbyt wielu pieniędzy. W Anglii kwota wolna od podatku to 11 000 funtów. W przeszłości zdarzyło mi się tu już pracować, więc musiałem dokładnie wyliczyć, ile godzin mogę przepracować, aby nie osiągnąć progu i w legalny sposób uniknąć płacenia podatku. Przepracowanie jednego dnia za wiele mogłoby kosztować mnie ze 3 tygodniówki w plecy. Krótko mówiąc, wziąłem przykład z Brytyjczyków, odwiedziłem jakiś kraj, wykorzystałem na maksa sytuację na rynku, po czym ogłosiłem Brexit. Żeby zachować motywację, każdą dniówkę przeliczałem na bilety lotnicze lub zakupiony ekwipunek. Już w grudniu miałem kupiony bilet lotniczy do Azji na datę 1 kwietnia. Znacznie łatwiej wstaje się do pracy, kiedy wiesz, po co tam idziesz. Jeśli zastanawiasz się, czemu pokazuję ci, jak przyrządzam jakiegoś tosta, to pomyśl o tym, że śniadanie w Anglii kosztuje co najmniej 5 funtów dziennie, czyli 150 funtów miesięcznie. Czyli zaoszczędziłem 450 funtów na kwartał, jedząc codziennie w pracy English breakfast. Dzień dobry. Skoro umiem odkładać wszystko na później, to będę odkładał na później pieniądze. Bardzo. Oczywiście, że należy mi się piwo po pracy, ale w tej samej cenie mogę kupić 3 leżąc na plaży w Tajlandii. Odmówię sobie jednej imprezy w Londynie, to będę miał 3 w Bangkoku. Zamiast zeżreć chipsy czy zamówić pizzę, mogę zjeść ze 3 egzotyczne dania w Indonezji. I tak dalej. A czemu robię na kuchni? Odwieczna prawda. Kucharz nigdy głodny nie chodzi. Że lubię zjeść dobrze i za darmo. Że jeden serek dla klienta, drugi serek dla mnie. Nie róbcie tak. W Anglii przygotowuje się tak dużo jedzenia, że trzeba je wyrzucać. Dosłownie to, co rano przygotowałem, a nie zostało sprzedane, musiało wieczorem trafić do kosza. Zamiast tego zamieniało się w mój obiad lub trafiało do reklamówki stawianej obok kosza. A po pracy rozwoziłem na deskorolce to żarcie wszystkim bezdomnym w drodze na skatepark lub w drodze powrotnej do domu. Oficjalnie za takie coś zostajesz zwolniony z pracy, ale jeśli ktoś mnie wyrzuci z roboty za dokarmianie bezdomnych, to ja pierdolę taki system i wyjeżdżam tak jak stoję.
I tak w skrócie wyglądały moje 3 miesiące życia. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być w więzieniu? Bo ja właśnie z takim podejściem przyjechałem do tego kraju. Idę do pierdla na 3 miesiące życia, a później wychodzę na wolność z budżetem na podróż dookoła świata. Jeśli myślicie, że podróże są niebezpieczne, to spróbujcie rutyny. Rutyna zabija. 37 dni do wyjazdu, a za mną trzecia już w tym tygodniu 12-godzinna zmiana. Jeszcze tak z 2 tygodnie może wytrzymam, jak się uda, super, odłożę siano na całą resztę roku i już więcej nie będę pracował. Chyba że jakiś wolontariat, coś co lubię, coś co chcę robić, nauczyć się, ale no już nie tyrać, nie podawać kawy, nie wyrzucać śmieci, robić kanapki, nie wiem, kurwa, zamiatać, cokolwiek. Nie robiłem żadnych wyjątków. Święta, nie święta. Pamiętacie Sylwester, Wigilię. Dzisiaj mamy piękny dzień. Kochany dzień, ale ja sobie odbiję, nie? Ja będę kochał całą resztę roku. Nie muszę walentynki, nie? Teraz idę spać, bo już za 7,5 godziny zaczynam następną zmianę, więc nawet nie jechałem do domu, to w ogóle nie ma sensu, żeby tu jechać 1,5 godziny w jedną, metrem, autobusami, 1,5 w drugą, będę spał tam. I obudzę się już w pracy, nie? Nie wiem, czy jak przyjdzie deliverka, to w postaci mleka do kawy, jakichś tam innych rzeczy, które potrzebujemy. Nie wiem, o której godzinie przyjdą, ale wiem, że na pewno przyjdą. Nie chodzi o to, żeby mnie nie obudzili, żeby nie zaraportowali tego jakoś, nie? Czy coś. Nie wiem, co by szef na to powiedział. Raczej byłoby słabo, jakby mnie wywali z pracy 3 tygodnie przed wyjazdem. Bo ja muszę te 2 tygodnie cisnąć, tydzień lekko i bum, nara, więcej nie pracuję. Także nie, idę spać, bo dole głupoty robię. Dzień dobry, poniedziałek. Storage room. To wy kto byś chciał powiedzieć? Lubię pracować w Anglii za funty. Na podróże, nie? To jest ważne, nie mieć cel. Nie chodzi o to, żeby się bzykać w składziku podczas day offa, jak wszyscy śpią. Chodzi o to, żeby zarabiać siano na wyjazdy. To jest ważne, nie? A jeżeli robisz jedno i drugie, to znaczy, że załapałeś, o co w tym chodzi. Kurwa. Polecam podróżować. Siema! I po desce.
Bóg w mapie. Rozbrykaliście się chłopaki. Dawaj, 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 oddalej, oddalej. Jeszcze parę flipów zrobisz, nie kończ jej. Wood breakers, wood breakers.